Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szok! Inflacja w Niemczech przebiła skrajnie pesymistyczne prognozy. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały wykorzystane do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Szok! Inflacja w Niemczech przebiła skrajnie pesymistyczne prognozy. Dzisiaj najważniejsze dane makroekonomiczne dotyczyły danych o inflacji dla Niemiec i danych o inflacji dla Stanów Zjednoczonych. Nagrywam ten materiał 10 minut po publikacji danych ze Stanów Zjednoczonych, więc mamy już komplet informacji i będziemy mogli je jakoś dyskontować. Okazało się, że najgorzej jest w Niemczech, ponieważ inflacja w Niemczech przebiła skrajnie pesymistyczne prognozy, chociaż jak widzimy na inflacji CPI jest ona bliska skrajnie pesymistycznym prognozom. Generalnie cały czas rośnie, to jest odczyt wstępny za październik. Natomiast jeżeli przyjrzymy się, jaki jest odczyt tych samych danych, ale w ujęciu harmonicznym, to ona właśnie przebiła skrajnie pesymistyczne prognozy i to w sposób zdecydowany. Inflacja w Niemczech na poziomie 11,6% nie była przez nikogo spodziewana. Nikt się nie spodziewał właśnie takich odczytów, więc naprawdę jest to zachęta naprawdę do agresywnej polityki monetarnej ECB. I moim zdaniem oczywiście takie odczyty nie były wcześniej zdyskontowane i powinny być zdyskontowane. I gdy dodatkowo nałożymy na to fakt, że inflacja w strefie euro w poszczególnych krajach zachowuje się różnorako. Widzimy, że inflacja w Hiszpanii spada, inflacja we Francji jest zdecydowanie niższa, prawie dwukrotnie już niższa niż w Niemczech. Natomiast inflacja dla Włoch, czy też inflacja dla Niemiec cały czas rośnie, już jest zdecydowanie powyżej poziomu 10%. No i oczywiście jakie będą tego konsekwencje, będziemy mogli się tego tylko spodziewać. Natomiast po drugiej stronie Atlantyku mamy teraz także do dyskontowania potężnie ważne dane o inflacji PCE za wrzesień. Inflacja PCE to jest ulubiony miernik inflacji Fedu i okazuje się, że inflacja spadła. Inflacja była niższa niż zakładały prognozy. Wygląda na to, że tendencja ku temu, żeby tworzyć szczyt inflacyjny w Stanach Zjednoczonych staje się faktem. Deflator PCE w takim wypadku będzie sygnalizował, że Fed może już nie być aż tak agresywny przy dalszych podwyżkach stóp procentowych. I widzimy tutaj, jakie teraz będzie rynek musiał zdyskontować tendencje. Wzrosty inflacji w Europie, zwłaszcza w Niemczech, i spadki inflacji w Stanach Zjednoczonych. Teoretycznie Fed powinien być nie aż tak jastrzębi, natomiast ECB powinno być jastrzębie. Więc w teorii euro powinno zyskiwać na wartości, a amerykański dolar powinien tracić na wartości. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście implikacje tego faktu na euro-dolarze, na różnych innych klasach aktywów powinny być spore i jestem ciekawy, czy rynek faktycznie powieli to modelowe założenie tego, jak powinien zachować się rynek podczas dzisiejszej sesji. Widzimy, że inflacja jest problemem na całym świecie, ponieważ w Japonii na przykład dane o inflacji pokazały, że ona przebiła poziom 3% pierwszy raz od lat 90., więc widzimy, że cały świat boryka się z tym problemem inflacyjnym. Natomiast jego natężenie jest różne w różnych miejscach. No i teraz, kilka minut po tych wszystkich danych ściągnąłem dla Państwa wykres, który pokazuje te implikowane stopy procentowe. No i widzimy generalnie, że one nie podlegają jeszcze aż tak bardzo dużym implikacjom, zmianom, więc jestem ciekawy, co się tutaj dalej wydarzy. Natomiast wyraźnie widać, że tutaj dla strefy euro faktycznie w pierwszej reakcji pewnego rodzaju tendencja się utrzymuje, natomiast dla Stanów Zjednoczonych już tutaj rynek nastawia się, że stopy procentowe mogą osiągnąć te 5%, a pod koniec przyszłego roku już zacząć powoli spadać. Widzimy, jaka jest zmiana w badaniach uczestników rynku teraz w październiku i we wrześniu, jakie było nastawienie co do tego, gdzie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych. Jaka jest reakcja rynkowa?
Na razie generalnie na początku sesji amerykańskiej rentowności zaczynają spadać. Utrzymujemy się poniżej poziomu 2,10 na niemieckich bundach. Bardzo podobne zjawisko jest, tylko że w odniesieniu do poziomu 4% na amerykańskich papierach, więc moim zdaniem popyt na ryzyko powinien atakować indeksy giełdowe. Jeżeli rzeczywiście mielibyśmy się kierować tym, co się dzieje na rynku obligacji, jako że pamiętamy, że dzisiaj kończymy tworzyć świecę tygodniową, więc zamknięcia świec będą miały dodatkowo niezwykle istotne znaczenie, ponieważ będą nam pozwalały określić nastawienie i sentyment rynku w kolejnych dniach i tygodniach. Widzimy także, że ta tendencja na obligacjach jest widoczna praktycznie na wszystkich rynkach obligacyjnych. W tym wypadku być może bankowi Japonii uda się utrzymać tą górną bandę na poziomie 0,25% i być może oddali się wizja jakiegoś spekulacyjnego ataku na aktywa japońskie. Natomiast ten wykres pokazuje, że globalna tendencja ku sile, ku umacnianiu obligacji jest widoczna przez wszystkie kontynenty. No i zostało także wygenerowane takie badanie z pytaniem, co się będzie działo w amerykańskiej gospodarce na przestrzeni następnych 24 miesięcy. No i aż 3/4 wszystkich ankietowanych spodziewa się recesji, a tylko 20% takiego twardego lądowania, ale nie recesji. Więc widać, że nastawienie jest takie, że takie zjawisko, jakim jest recesja, faktycznie wystąpi. No i zobaczymy dzisiaj, czy uda się wrócić nad poziom parytetu na euro-dolarze na wykresie tygodniowym. Ponieważ jeżeli tak się stanie, to moim zdaniem będzie szansa na jakieś większe wzrostowe odbicie, ruch korekcyjny, osłabienie amerykańskiej waluty, co by pomagało ryzyku na całym świecie. Obserwujemy także parę dolar do jena, gdzie mamy tutaj potwierdzenie i odbicie od wsparcia 146. Dzisiejsza sesja ewidentnie potwierdza, że rynek przywiązuje do poziomu 146 dużą wagę i to jest punkt odniesienia. Obserwujemy także oczywiście rekordowy drawdown, ruch od ostatnich ekstremów na indeksie jenowym, ale to widzimy tą tendencję praktycznie z tygodnia na tydzień i widzimy także, że występuje presja na rzecz umocnienia funta brytyjskiego i oddalamy się od kluczowego poziomu 0,87 na eurofuncie, a w takiej sytuacji jest to zachęta do tego, żeby wieścić umocnienie funta brytyjskiego i wybicia się dołem z tej konsolidacji, która jest od kilku dni, kilkunastu dni na parach związanych z tą walutą. Jeżeli dodatkowo Bitcoin dzisiaj utrzyma nie tylko poziom 20 000 dolarów, ale jeszcze wróci nad 20,5 tysiąca dolarów, ten kluczowy, ważny poziom w ujęciu takim krótkoterminowym, to sygnały prowzrostowe będą także płynęły z rynku kryptowalut i będą zachęcały do ryzyka, czyli do tego, żeby indeksy giełdowe wróciły nad swoje kluczowe opory. W tym wypadku to jest poziom 3820 na indeksie S&P, ponieważ jeżeli tak się stanie, to te sygnały prowzrostowe wynikające z utworzenia formacji podwójne dno zostaną przeniesione właśnie na interwał tygodniowy, będą wzmocnione, będą zachęcały do ruchu nawet w okolice linii Bessy, która jest teraz obserwowana w rejonie 4200 punktów. Być może tendencja wzrostowa będzie nazwana rajdem Świętego Mikołaja, po prostu na naszych oczach się to waży, ale także pamiętamy, że w przyszłą środę mamy Fed, więc rynki mogą jednak także wybrać scenariusz wyczekiwania. Natomiast moim zdaniem dzisiejsze dane o inflacji są zaskoczeniem i powinny doprowadzić do tendencji wyraźnej. Natomiast dane, które poznaliśmy, sprzyjają moim zdaniem wzrostom indeksów giełdowych i generalnie popytowi na ryzyko. Tą linię Bessy widzimy bardzo dobrze na indeksie DAX. On zachowuje się relatywnie lepiej niż Wall Street. No i właśnie na naszych oczach testujemy tą linię. Gdyby się udało ją pokonać, to oczywiście byłby to sygnał bardzo znaczącego wzrostu popytu na europejskie akcje, zwłaszcza niemieckie. Czy dzisiejsze dane dotyczące inflacji, które zwiększają szanse na dalsze podwyżki stóp procentowych, będą negatywnie odebrane przez rynek akcji w Niemczech? Ja jestem bardzo ciekawy, czy tak się faktycznie stanie. Natomiast moim zdaniem ważniejsze są globalne przepływy finansowe na euro-dolarze, żeby oceniać, jakie mogą być perspektywy dla niemieckich akcji. Natomiast jeżeli jesteśmy oczywiście na rynku ryzyka, to zwróćmy także uwagę, że w ostatnim czasie europejskie spółki raczej negatywnie zaskakują swoimi wynikami niż pozytywnie, więc może być to sygnał, że są zaniżone oczekiwania.
Na rynku ryzyka amerykański dolar i rentowności to jest oczywiście wzrok także na zachowanie ceny złota. Jeżeli amerykański dolar zacznie się osłabiać, a rentowności spadać, to w takiej sytuacji złoto powinno automatycznie zacząć próbować znowu atakować linię szyi dwuletniej formacji podwójny szczyt w rejonie $1680, ale na chwilę obecną jesteśmy oddaleni od tego poziomu i to bardzo wyraźnie, czyli na razie nie widać tutaj sygnałów, które zachęcałyby do marzenia o jakiejś tendencji wzrostowej. Konsolidację widać także na rynku miedzi. Miedź także próbuje wyjść z tej formacji trójkąta widocznej na wykresie, ale na razie sesja jest dość neutralna, neguje zdecydowaną większość sygnałów prowzrostowych wygenerowanych w poprzednich dniach. No ale oczywiście, jeżeli popyt na ryzyko dzisiaj zaatakuje Wall Street, to będzie szansa na to, żeby jednak wybić się górą podczas dzisiejszej sesji i rozpocząć, dać przynajmniej nadzieję na jakieś większe wzrostowe odreagowanie i zmniejszyć ryzyko długich pozycji na indeksach giełdowych na Wall Street. I na rynku surowcowym patrzymy także na zachowanie ropy naftowej. W tym wypadku widzimy, że ani wsparcie, ani opór nie jest w stanie być pokonane. Konsolidacja tak jakby trwała. Do wyborów w Stanach Zjednoczonych mamy niecałe 2 tygodnie, więc być może amerykański dolar będzie cały czas wypadkową, która będzie neutralnie wpływała na zachowanie ropy naftowej, ale poziom $90 od góry i 80 od dołu to jest zakres konsolidacji z osią symetrii na poziomie $85 i myślę, że analiza techniczna będzie sygnalizowała konsolidację i wykorzystywanie oscylatorów, które wtedy w konsolidacji najlepiej się sprawdzają. I teraz przejdźmy już do polskich aktywów. Wygląda na to, że uda się utworzyć świecę, która będzie sygnalizowała popyt na polskie obligacje, walkę jako jakieś podwójne dno na cenach i podwójny szczyt na rentownościach polskich obligacji. To byłaby bardzo dobra wiadomość. Natomiast moim zdaniem jeszcze ważniejsze jest to, że na przestrzeni ostatniego miesiąca to właśnie polski złoty wśród rynków emerging markets jest najlepszy. Złoty się umacnia najsilniej względem amerykańskiego dolara, względem innych walut emerging markets, a to pokazuje moim zdaniem wielką odporność na te wszystkie informacje, które pojawiły się na te fakty medialne dotyczące potencjalnego odebrania Polsce funduszy strukturalnych. Rynek ewidentnie zachowuje się tak, jakby lekceważył te informacje, traktując je właśnie jako fakty medialne, a nie jakieś prawdziwe zagrożenie, ponieważ gdyby to było prawdziwe zagrożenie, to złoty zacząłby się osłabiać, a nie umacniać, a jest w tym miesiącu najlepszą walutą wśród rynków emerging markets i to pokazuje, że rynek, kiedy tylko czuje potencjalny wzrost euro-dolara, to szuka po prostu stopy zwrotu przy najmniejszym ryzyku i złoty jest tego największym beneficjentem. Myślę, że warto sobie zapamiętać ten wykres. Widzimy na złotym, jak on ładnie zaczyna się umacniać. Świeca miesięczna także wygląda na to, że będzie zachęcała do krajowej waluty, ale najważniejsze przesłanie moim zdaniem jest takie, że wbijamy się znowu do wewnątrz wieloletnich kanałów wzrostowych na euro złotym i na dolar złotym i równolegle padły ważne poziomy, czyli poziom 4,80 na obu tych parach walutowych, czyli krótkoterminowe sygnały zachęcające do kupowania złotego stają się faktem i zachęcają generalnie do polskich aktywów i beneficjentem tego jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. W momencie tworzenia tego wpisu znowu jesteśmy nad poziomem 1500 punktów, czyli wybicie z klina zniżkującego z ostatnich dni będzie potwierdzone oraz także wyjście nad poziom 1450-1460 punktów, czyli nad linię szyi formacji podwójne dno, która sygnalizuje atak na górne ograniczenie takiego kanału wzrostowego i oczywiście także sygnalizuje ona ruch być może nawet w okolicy 1550-1600 punktów. W takiej sytuacji analiza techniczna tutaj jednoznacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że kontynuacja tendencji wzrostowej będzie miała miejsce, a to się po prostu wpisuje w zachowanie euro-dolara, w zachowanie polskich aktywów, w zachowaniu różnych innych rynków związanych właśnie z obserwacją siły albo słabości ryzyka. Czy tak się stanie? Moim zdaniem to jest odpowiedź, która zaważy o losach rynku w końcówce 2022 roku. Także szok, inflacja w Niemczech przebiła skrajnie pesymistyczne prognozy i zobaczymy, jak rynek na to zareaguje. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy chcą się zaznajomić z pakietem edukacyjnym. Tam na dole
Link w opisie. Pakiet edukacyjny XTB jest dla nich i oczywiście cały czas tematem jest to, czy ECB uratuje strefę euro. Zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tym materiałem. Życzę stopy zwrotu, pięknego weekendu i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.